Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej produkcji. Jesteśmy dzisiaj na Zalewie Sulejowskim. Dawno nas tutaj nie było, ale w zasadzie korzystając z tego, że mamy chyba ostatni weekend letniej pogody, postanowiliśmy przyjechać sobie jeszcze na trening. Wieści są takie, że ryba nie bierze. Jak nie będzie brała, to się poopalamy, ale stwierdziłem, że skoro wszyscy moi znajomi potwierdzają, że jest tak słabo, to żeby się trochę jednak zmotywować i spróbować coś złowić, to pozwoliłem sobie na mały zakład z kamerzystką. Cel jest, żeby złowić dzisiaj 10 leszczy. Za leszcze tutaj będziemy uznawali ryby powyżej pół kilo. Tu się łowi takie najczęściej od pół kilograma do 1,5 kilograma, więc na innych łowiskach ktoś by powiedział, że to drobna ryba, no ale tutaj uznaliśmy, że pół kilo to będzie taka dolna granica. No i teraz tak, jak nie zrealizuję tego zakładu, no to niestety muszę dzisiaj zabrać kamerzystkę na kolację. Wybrała pizzę, więc na szczęście niedrogo. No a jak wygram, no to mam umyte wiaderka, pudełeczka i tak dalej, więc no jestem zmotywowany, żeby złowić dzisiaj 10 leszczyków. Oczywiście wszystko zostanie udokumentowane na filmie, bo co nie jest udokumentowane, to się nie liczy, więc postaram się te wszystkie 10 pokazać, jeśli jakiegokolwiek złapię. Rozkładamy się. Prosty dzisiaj zestaw. Dwie wędki, jedna 4,20 do takiego nęcenia. Nie będę na nią łowił, tylko będzie mi służyła do nęcenia. I druga 3,90. Będziemy łowili raczej dzisiaj na średnim dystansie, myślę między 40 a 50 metrem. Zobaczymy, co tam gruntowanie pokaże. I tak naprawdę tyle. Chodźcie zobaczyć, jak wygląda stanowisko. Jak pięknie dzisiaj jest na brzegu. Woda trochę spada, ale miejmy nadzieję, że jakieś rybki będą. To, co zawsze robię na początku, jak tylko mam czas, bo dzisiaj sobie trenujemy, więc czasu jest dużo, to sobie zawsze zamaczam tą plecionkę, zanim cokolwiek będę gruntował. Taki rzut, żeby rozprostować to wszystko, odpiąć jakiegoś starego klipsa, widzę tutaj mam. Więc go odepniemy. Zawsze taka nawilżona plecionka jest po prostu bezpiecznie, wychodzi z tej szpuli, nie zrobi nam się taka broda i nam się nie popląta. Będziemy sobie teraz właśnie przesypywali pinkę, przekładali w zasadzie pinkę do pudełka. A to znany patent. Ona jest oczywiście martwa. Parę dni była w wodzie, więc tutaj się nic nie rusza i ważne jest, żeby oczywiście ją trzymać w wodzie. W innym wypadku na słońcu ona za chwilę zacznie gnić i zrobi się taka ciemna i przestanie się do czegokolwiek nadawać. Pamiętajcie, że kastery zawsze trzeba przed łowieniem przepłukać, żeby się pozbyć tego nieprzyjemnego zapachu fermentowania, czy jaki to tam jest zapach. No i to oczywiście jest takie przygotowanie na szybko. Normalnie to przed zawodami to by więcej czasu zajęło, jeszcze oddzielanie larw, ale na szybko, jak chcemy sobie zobaczyć i oddzielić te pływające, to powoli zamaczamy sitko i to, co pływa, powinno nam się tu unieść i odsuwamy wtedy sitko. No i teoretycznie tak podstawowo można powiedzieć, że mamy przygotowane kastery do łowienia. Przesypiemy sobie teraz zanętę do pojemniczka. Zanęty mamy dzisiaj dużo, ale to zdecydowanie za dużo, ale jakieś tam paczki mi zostały po prostu pootwierane, więc porozrabiałem. Wszystko to są
jakieś takie typowo zanęty leszczowe. Kolor taki fajny, czekoladowy. No i zabrałem dzisiaj glinę z tego powodu, że po prostu dawno w ten sposób nie łapałem, a wydaje mi się, że przede mną takie zawody, gdzie glina może mieć jakieś znaczenie w mieszance, więc wziąłem sobie tak po prostu treningowo. Więc no to są takie 3-litrowe pudełka, więc mamy 3 litry, jak widzicie, zanęty, plus tam to, co zostanie tutaj w worku. I 3 litry gliny. Tu sobie jeszcze przechodzi ochotka. Dałem ją właśnie na słońce, bo w cieniu nie chciała tak dobrze przechodzić, co jest jasne, bo ona ucieka od światła, więc chwilę tutaj pobędzie, przejdzie sobie i będzie gotowa do łowienia. Jeszcze mam kukurydzę dzisiaj oprócz pinek i kasterów. I tyle. Bardzo jestem prosto dzisiaj przygotowany. Idziemy do stanowiska, tak naprawdę trzeba pogruntować, zobaczyć, co tam się dzieje, no i zacząć łowić, bo szkoda czasu. Zaczynam moje gruntowanie. Masa drobnicy, to co się rzuca w oczy przy brzegu, więc wydaje mi się, że dzisiaj zaczniemy sobie od szukania takiego dna powyżej 40 metra, żeby uniknąć tego łapania drobnicy. Zobaczymy, co tam się dzieje dalej. No i sprawdzamy sobie dno, powolutku przeciągamy, czy tam nie ma jakichś zaczepów, ale jak widać jest czysto. Powiedziałbym nawet, że nie ma ani jednego kamyczka, więc jest blat charakterystyczny dla tego tutaj łowiska. Ale mimo wszystko, nawet jeśli znacie dobrze łowisko i łowicie w danym stanowisku nie pierwszy raz, to ja i tak polecam sobie to gruntowanie wykonać dokładnie i się upewnić, czy czasem tam nie napłynął na przykład jakiś zaczep. Więc to jest taka rzecz, od której zawsze zaczynamy. No i oczywiście warto też sobie sprawdzić to, co się dzieje po bokach. Czyli ustaliliśmy sobie jakiś punkt, na który będziemy rzucać na drugim brzegu i sprawdzamy jeszcze, co się dzieje tam, powiedzmy 1-1,5 metra od tego naszego punktu. Ale też tutaj wydaje się, że jest czysto. Odmierzamy sobie dystans na kieczkach. Dobra, to jest metrów 44 plus wędka, czyli 11 razy 4. No tak wyszło z gruntowania. Nie za blisko, nie za daleko. Średni dystans, bym powiedział. Dobra, jak już tu jesteśmy, to jeszcze zestaw pokażę. Dzisiejszy standardowy plecionka przypąszczowy z żyłki 0,28, około 6-7 metrów tego przyponu, Federlink koszyk, tutaj kawałek żyłki na końcu i do tego dołączam przypon. Jedna wędka tylko, druga do nęcenia.
Bardzo prosto, jak zawsze. Rozpoczynamy właśnie łowienie. Zaczniemy sobie od dużej przynęty, żeby uniknąć na początek potencjalnego zniszczenia ochotki przez drobnicę. Wydaje mi się, że rzucam poza pas tej drobnicy, ale no tego jeszcze nie wiem. To będzie pierwszy rzut przy gruntowaniu. Wydawało mi się, że mijamy pas tej drobnej ryby. On jest gdzieś tutaj do 20 któregoś metra, więc pewnie zaraz się wszystko okaże, ale zaczynamy od 4 pinek na haczyku. Na haczyku 18 tutaj, to jest haczyk Guru Feather Special na przyponie 0,12. Koszyk Guru Cage 30 gramów, rozmiar medium. Koszyk to nie 15 sekund, to jest niesamowita głębokość. Przy brzegu szaleją bolenie. Idzie jesień już nieubłaganie, drobnica zaczyna się grupować. No i nie ukrywam, że jest to czas na łowienie drapieżników. Bardzo dobry. Uruchamiam sobie stoper, żeby oczywiście kontrolować interwały pomiędzy kolejnymi przerzutami i sprawdzać, mam nadzieję, co ile będzie branie, jeśli jakieś będą. Na razie oczywiście to jest początek, więc za wiele się tutaj nie spodziewam. Myślę, że zaczniemy sobie od około 5 minut oczekiwania. I będziemy tą pierwszą godzinę co 5 minut przerzucali. No chyba że ryby nas odwiedzą przedwcześnie. Czego się nie spodziewam, ale nigdy nie wiadomo. Na takich zbiornikach zaporowych, dużych, z różnorodnym rybostanem, nigdy tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy. I to jest właśnie powód, dla którego lubię tutaj przyjeżdżać, bo zdarzało mi się tu łowić naprawdę ryby wielu gatunków. Nie zawsze to były leszcze. I to właśnie w takich niestandardowych, można powiedzieć, warunkach, bo mamy prawie jesień kalendarzowo, pogoda letnia, czyste niebo, więc można by powiedzieć, że nie najlepsza pogoda na ryby, jeszcze okolice pełni. 2 dni temu chyba się skończyła pełnia, wiatr ze wschodu, ryby chodu, więc książkowo można by powiedzieć, że lepiej byłoby zostać w domu i odpocząć, ale przekonamy się. Może uda nam się obalić kilka tych mitów dzisiaj, a może będzie trzeba wrócić z opuszczoną głową. Mamy niespodziankę. To dosyć szybko, 8 minut minęło. Drugi rzut. I jakaś rybka. Czy ona będzie pierwszą rybką w naszym challenge'u 10 leszczy albo stawiasz kolację? No to się okażemy. To się okaże. Ale muszę przyznać, że nawet stawia opór, więc to albo jest duży krąb, albo jest leszczyk. Teraz zobaczymy powolutku, żeby nie upiąć, ale muszę przyznać, że nie walczy jak leszcz, ale to leszcz. To całkiem fajna ryba.
taka ryba za około. Zaraz ją tutaj ocenimy, ale całkiem niezła. Myślę, że na pewno ponad kilogram ryba. No to miła niespodzianka, że na dzień dobry zaczynamy od takiej rybki. Także to będzie rybka numer 1 w naszym challenge'u. Chyba wiaderka dzisiaj będę miał umyte, jak tak szybko będzie mi szło. No zobaczymy. Wziął na pinkę. Jedyne co pozostało, to powtórzyć przynętę, rzucić w to samo miejsce i czekać. Leszczyk numer 2. Myślę, że ryba podobnych rozmiarów co pierwsza. Odrobinę będzie mniejszy. Ale jak najbardziej do challenge'u zaliczony. Tak jak mówiłem, rybki powyżej, leszczyki powyżej pół kilograma zaliczamy. Minęło sporo. 15 minut, zepsułem po drodze jedno branie i zmieniłem od razu drobną korektę naniosłem na zestaw, skróciłem przypon. Wydaje mi się, że ryby są blisko koszyka. A zacząłem od takiego długiego przyponu metrowego, bo liczyłem na jakieś brania w opadzie, ale stwierdziłem po tym, jak zepsułem branie, że ryby są bliżej koszyka i skracam przypon. I teraz udało się zaciąć. Ale zepsułem. Rybka numer 3. Wzięła teraz po prowokacji, ale ładna ryba. Czuć spory ciężar. Więc wydaje mi się, że będzie trzecia punktowa ryba do naszego zakładu, jednocześnie trzecia, którą dzisiaj złapałem. 38 minuta. Najważniejsze, co się udało dzisiaj dosyć szybko wypracować, to to, że omijam tą drobnicę. Rozmawiałem przed rozpoczęciem łowienia z wędkarzami, którzy łowią tam dalej i wspominali o problemach z drobnicą. My takiego problemu na szczęście na ten moment nie mamy. A myślę, że wybranie tego dystansu całkiem niezły leszczyk. Jak na warunki zalewu sulejowskiego. No i mamy. To fajna rybka. No taka ryba, myślę, spokojnie ponad kilogram. Holujemy rybkę numer 4. Raptem 3 minuty od rybki numer 3. Wygląda na kolejnego ładnego leszczyka.
One tu idą z głębokiej wody, więc ten hol jest długi. Ryby często w momencie, kiedy ta głębokość się zmienia, dostają dodatkowej energii. No, ale to jest kolejny ładny leszcz. O, ten to już kolor złoty. Ten to spokojnie ponad kilogram. Ten to nawet może mieć i 1,5 kilograma. Zobaczcie. Piękna rybka. Oczywiście zwracamy wolność. Mamy rybkę numer 5. Muszę powiedzieć, że czekaliśmy około 40 minut po tej 4. rybie. Rybki odeszły, ale się nie nudzimy, bo właśnie trwają regaty, także mamy swojego faworyta. Ładna ryba. Także kibicujemy tutaj w zmaganiach regatowych. A w międzyczasie mówimy jakieś rybki. Ta będzie 5, ale ta naprawdę stawia opór. Naprawdę. Ciężka rybka. Piękny leszcz. Numer 5. Ten to spokojnie 1,5 kilo. Ładna łopata. Za chwilę go może uda się zważyć. Zważymy, ile sobie ten leszczyk waży. Widzicie, prawie 1,5 kilo. Miała być rybka numer 6, ale się spięła. O, ale tego chyba nie zaliczamy. Rybka numer 6, ale za mała, żeby się liczyła. Niestety. Kolejna rybka. Tym razem większa od poprzedniej. Mam nadzieję, że będzie się wliczała. Powolutku holujemy, bo zmniejszyłem rozmiar haczyka. Więc nie chcę, żeby ta ryba się spięła. Czy to było potrzebne? Nie wiem, ale miałem taką serię brań bardzo drobnych ryb, gdzie wyciągałem tylko
wyssaną ochotkę czy pinkę. Nie mogłem się wstrzelić, stwierdziłem, że spróbuję się do tych małych rybek może bardziej dopasować. I niespodzianka. Większa ryba. No ale naprawdę spora. Nie daję za wygraną. Nie chce się tak łatwo dać podnieść. Nie ma co forsować. Ciągnąć ryby do góry, żeby je nie stracić. Niech się tam wyszaleje. Nie chce się od dna odkleić. Że to nie leszcz. Ale początek walki był jak leszcz. Przypąszczowy już. Tak, ładny. O, ładny leszcz. Piękny. Piękny leszcz, dlatego tak ciężko. Ładny. No powiem szczerze, że nie pamiętam, kiedy tu takiego leszcza złapałem. Ale naprawdę już kawał ryby. Kawał ryby. Piękny. Wypuszczamy. Go, go. No i 7. leszcz do challenge'u. Superancko. Tym razem ochotka. Rybka numer 8. Troszkę mniejsza od pozostałych, ale myślę, że zaliczamy do konkursu. Kurde. No nie wiem, pani sędzio, czy zaliczamy. Awaryjnie. No to ryba numer 9. Teoretycznie, choć pół kilograma to ona nie ma niestety. Chociaż Bytku, chociaż tego to zobacz, tego to bierzemy chyba. Masz on? No. Rybka numer 9. Dziesiąta rybka nadchodzi. Już myślałem, że się nie uda. Łowimy prawie 5,5 godziny.
było więcej niż 10 ryb dzisiaj złapanych. Natomiast wagowych było 9. Zgodnie z naszym zakładem, więc nie mogliśmy ich zaliczyć. Były jakieś leszczyki, jakieś krąpie, jakieś jazgarze. I w końcu, jak już myślałem, że się poddam, chciałem się powoli zwijać, a tu piękne branie i zdaje się, że to będzie ładny leszcz. Znowu nie chce się odkleić od dna. I znowu bardzo mały haczyk. Dlatego się nie spieszymy. O, ale ładna ryba. Ładna ryba. Już ją widać. Płytko zacięta. Ale trafia do podbieraka. Pięknie. I zwracamy jej wolność. Odpłynęła. Jej! Udało się. 5,5 godziny mi to zajęło. Ale przynajmniej nie przegrałem zakładu, a na pizzę pewnie i tak pojedziemy. Korzystając z okazji, że to była 10. ryba, będę się z Wami powoli żegnał. Za tydzień jadę na finał Robinsona, więc też na pewno coś nagramy. Za 3 tygodnie Mistrzostwa Polski, także trzymajcie kciuki, oglądajcie. Na pewno będą nowe produkcje. Pozdrawiam, Federasiewicz.